kij nie działa, marchewka już jest za droga, no co z tym zrobić dalej? A to sam mówi, no czekaj, to jest fajne, czemu mi to zabierasz? I motywacja, i inspiracja wam nic nie da. To nie jest tak, że kij jest gorszy, marchewka jest lepsza. Tydzień temu o tym mówiłeś, no wtedy działało, teraz już mniej. To jest takie uczucie, które trwa chwilę, no bo faktycznie to nas porusza w jakiś sposób. A wy nie chcecie działać na chwilę, wy chcecie działać długodystansowo. To jest ważne, sama kasa nie wystarczy. Cześć, witamy w Nerd Management. Tutaj Krzysztof Rakowski. I Paweł Rajkowski. To jest nasz ostatni odcinek 4. sezonu. Wow, prawda? Wow. Kupa czasu, 4 lata, słuchajcie, 4 lata publikacji. Jesteśmy z tego strasznie dumni, bardzo się cieszymy, dziękujemy Wam, że jesteście z nami, czy to od niedawna, czy od samego początku, bo widzimy po statystykach, że zarówno takich, jak i takich słuchaczy mamy sporo. Ale nie będziemy robić takiego odcinka z podsumowaniami, czy z jakimś tam przeglądem tego, co mieliśmy. Chcemy Wam jak zwykle dostarczyć konkrety, ale też taką inspirację na wakacje, żebyście gdzieś tam na plaży, czy za granicą, w górach, czy gdziekolwiek będziecie odpoczywać tego lata, żebyście mogli o czymś sobie fajnym pomyśleć. Inspiracja to jest bardzo dobre słowo, bo specjalnie nie mówimy o motywacji, bo motywacja jest przereklamowana. Słuchajcie, jeżeli myślicie sobie, że się zmotywujecie, albo ktoś Was nakręci, albo obejrzycie jakiś filmik na YouTubie i to sprawi, że Wasze życie się zmieni, dociśniecie Waszą karierę, będziecie super liderami i w ogóle będzie cud, miód, malina, to jest ściema, to nie działa. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie, co zrobić w zamian, ponieważ takie podejście, że ktoś ma Was do czegoś nakręcić, na długo nie działa, to jest takie paliwo, które szybko się wyczerpuje, a z drugiej strony takie podejście, że płynę cały czas z prądem, robię co mam robić, no to też nie do końca działa, czyli Krzysiek, co z tym zrobić? No właśnie, ale czekaj, to jest takie klasyczne podejście, że my musimy być zmotywowani, czy to do pracy, czy to, nie wiem, do dbania o linię, czy jakichś zmian w życiu i tak dalej. Musimy też motywować naszych ludzi, no i to się wydaje takie naturalne, że motywacja. Nie brak nam oczywiście jakichś jeszcze filmików w internecie, gdzie Steve Jobs coś mówi i czujemy się zmotywowani. No więc ta motywacja przez wszystkie przypadki się odmienia. Ale zwróćcie chociażby uwagę właśnie, jak obejrzycie inspirujący filmik, czy jakiś mądrą myśl, że to jest takie uczucie, które trwa chwilę, no bo faktycznie to nas porusza, w jakiś sposób powoduje, że sobie coś przemyślimy. Ale pytanie, czy to trwa dłużej? Przeważnie nie, przeważnie to jest parę sekund, parę minut, nie wiem, dzień albo 2 maksimum. No i to nie działa tak, że będziecie oglądać kto raz drugi, trzeci i za każdym razem będzie działać tak samo, ponieważ takie filmiki czy motywacja taka zewnętrzna, że przyjdzie do Was ktoś i Wam powie, nie wiem co Wam powie, bo w sumie u nas to już chyba nic nie działa za bardzo. I o to właśnie chodzi, że jeśli ktoś Wam coś powie, co Was nakręci, to nakręci Was na chwilę. Jak przyjdzie za tydzień i powie Wam znowu to samo, no to no okej, no tydzień temu o tym mówiłeś, no wtedy działało, teraz już mniej. Za trzecim razem już zacznie Was wkurzać i to jest też ważna rzecz, że kiedy Wy próbujecie motywować Waszych ludzi w taki sposób, kiedy trzeci raz przychodzicie z tym samym, mogą się zacząć wkurzać najzwyczajniej w świecie, że no panie, dobra, ile tu można się nakręcać? Konkrety. No dobra, ale zanim przejdziemy do tego, co robić w zamian, to zobacz, że to też odnosi się chociażby do motywacji finansowej. Dostałeś swój bonus jakieś pół roku temu, no to pewnie przez tydzień, 2 było fajnie. A czy po pół roku pamiętam o tym, że dostałem ten bonus? No nie. No oczywiście to jest ważne, żeby dobrze płacić i to jest jakby bezdyskusyjne, ale jednak to też jest ważne, że zachęcanie ludzi do dawania z siebie więcej, ta motywacja to też nie jest tylko forsa i o tym rozmawialiśmy w odcinku, damy Wam odnośnik, bo to jest ważne, sama kasa nie wystarczy. No właśnie, czyli wiemy już, że motywacja jest B i jest bez sensu, nie stosujemy tego, więc mamy drugą stronę, czyli inspirację. Możemy zainspirować ludzi do tego, że no fajnie będzie pokazać tym ludziom, że jak to zrobimy coś naprawimy, to będzie fajnie. Wiemy, że nie dogadujemy się z innymi zespołami, ale jeżeli może do nich pojedziemy, zapakujemy się w samochód, w samolot, polecimy do nich, spędzimy razem parę dni, pogadamy, jak to wygląda, pokażemy tę drugą stronę, może spróbujemy się zaprzyjaźnić, nawet pójdziemy na jakąś imprezę, może to zadziała, może to ich zainspiruje do tego, żeby to działało lepiej, wygodniej i teraz inspiracja jest dużo
lepszą techniką, zwłaszcza dla menadżera, który próbuje jakoś zmotywować ten zespół do działania, czyli zainspirować ten zespół do działania, że może warto to zrobić, może warto na to zerknąć, może tu coś naprawić, tu coś poprawić, ale to też jest ryzykowne, ponieważ są dwie sytuacje. Są ludzie, którzy działają w oparciu o taką, powiedzmy, motywację, inspirację od czegoś, którzy uciekają od czegoś i na nich działa kij, i są drudzy, czyli na których działa marchewka, czyli nagroda, więc dążą do czegoś. I im powiedzieć, że dobra, będzie super, ale jeżeli zaczniecie mówić tym, na których działa kij, że tu jest marchewka, to też nie zadziała. I w IT mamy taką sytuację, że kij nie działa, marchewka już jest za droga, no co z tym zrobić dalej? No właśnie, co z tym zrobić? Dopasować. Kij to jest takie brzydkie słowo, ale to nie znaczy, że to jest coś złego. To właśnie tak jak Paweł powiedział, że niektórzy uciekają od czegoś, uciekają od rzeczy, które nie lubią, w jakiś sposób nie lubią pracować. Zrobią wszystko, żeby pracować w inny sposób, że nie wiem, jakaś techniczna jakość była, jakieś skojarzenia z poprzedniej pracy, które są dla nich nie do przyjęcia. No i przed tym uciekają, to jest ten kij w cudzysłowiu. A marchewka to jest to, że no nieważne co tam jest złego, ale ważne co chcą osiągnąć. Patrzą w przyszłość. I to jest ważne, to są równoważne rzeczy. To nie jest tak, że kij jest gorszy, marchewka jest lepsza mimo skojarzeń takich, a nie innych. Natomiast no co tutaj trzeba robić? Oczywiście to jest ważne, żeby rozpoznać, kto lubi kij, kto lubi marchewkę, kto przed czymś ucieka, czegoś stara się uniknąć, a kto dąży do czegoś. Ważny jest dla niego ten horyzont gdzieś tam w przyszłości. No i tutaj dochodzimy do sedna sprawy, ponieważ to, co Wam powiedzieliśmy do tej pory, znajdziecie w różnych poradnikach, książkach, czy różnych guru motywacji, inspiracji w internetach, którzy mogą zadziałać na chwilę, a Wy nie chcecie działać na chwilę. Wy chcecie działać długodystansowo. Wy chcecie zbudować zespół, który będzie funkcjonował, który będzie zadowolony. Chcecie mieć świetne miejsce do pracy. Wy chcecie funkcjonować tak przez długi czas. Może nawet i do końca swojego życia, kiedy będziecie pracować, bo dlaczego nie? Stworzyć takie warunki, które będą genialne i tutaj i motywacja, i inspiracja Wam nic nie da, bo liczy się tak naprawdę rzecz, która jest obok, jest poza tym całym bełkotem i tymi wszystkimi coachowymi zdaniami i czym co ma was nakręcić, i to jest determinacja. I teraz determinacja, że była takim narzędziem do wykorzystania, ona się opiera zupełnie na czymś innym. Nie opiera się na tym, że ktoś przyszedł i was nakręcił, nie opiera się na tym, że ktoś was zmotywował czy zainspirował, ale ona się opiera na wartościach, opiera się na tym, co jest dla was ważne, opiera się na odpowiedzi na pytanie, dlaczego wy pracujecie, dlaczego robicie to, co robicie, dlaczego pracujecie w tej firmie, dlaczego pracujecie z tymi ludźmi. I mieliśmy całą masę odcinków o tym, jak rozmawiać z ludźmi, jak patrzeć przez pryzmat wartości, budować ścieżki kariery, learning plany itd., itd. I teraz, kiedy macie te rzeczy ułożone, wiecie, dlaczego pracujecie tu, gdzie pracujecie, dlaczego robicie to, co robicie, do czego dążycie, do czego chcecie dojść, jesteście w tym zdeterminowani, czyli wstajecie codziennie rano i nie zastanawiacie się, czy jest poniedziałek rano, czy piątek po południu, tylko zbieracie się, wam się chce, budzicie się rano, lubicie to, co robicie, chce wam się robić to, co robicie i jesteście zdeterminowani do tego, żeby zrobić to mimo wszelkich przeszkód. To jest dużo potężniejsze narzędzie niż jakakolwiek motywacja czy inspiracja z internetów, czy od coachów, czy mentorów, ponieważ to jest coś, co siedzi w was. I teraz niezależnie od tego, czy będzie jakiś problem, bo problemy zawsze będzie. Nieraz już w Nerd Management mówiliśmy, że życie lidera nie jest usłane różami, są lepsze, gorsze, są różne wyzwania. Kiedy będziecie zdeterminowani, żeby osiągnąć swój cel, dążyć do tego celu, to nie jest też tak, że dążymy po trupach, bo jak będziecie dążyć po trupach, to za daleko nie dojedziecie. Ale jeżeli macie w sobie tą determinację, która jest oparta na tym, co jest dla was ważne, na wartościach, macie wspólne wartości z firmą, w której pracujecie, jesteście w stanie osiągnąć dużo więcej niż przez jakąkolwiek właśnie motywację, czy jakiekolwiek gadki, że będzie dobrze. No właśnie, ale to też jest ważne, że to, o czym mówisz, mam wrażenie, że niektórzy mogą to odebrać, że ten cel, do którego dążymy, czy te nasze wartości, że to są wszystko te dobre rzeczy, tak? Że chcemy zbudować, nie wiem, największą firmę, która będzie leczyć ludzi i w ogóle poprawi świat i tak dalej. Ale ważne, że to nie muszą być takie, moim zdaniem, dalekosiężne i ogromne słowa i wielkie rzeczy.
Dla niektórych może być to na przykład, że właśnie, znam takie osoby, że lubią wyzwania, lubią jak się coś rozwali i jest kłopot i wszyscy biegają jak kurczaki z odciętymi głowami, bo te osoby właśnie lubią w takich trudnych warunkach pracować, żeby jakoś ten chaos poukładać. I to też można lubić i to jest ważne. Znam deweloperów, którzy lubią pracować z gównokodem, no bo wtedy z tego gówna jakąś perłę mogą stworzyć. To im się podoba. Więc ważne, żeby gdy się zastanawiamy nad tym właśnie, co nas kręci, co do czego dążymy, co jest dla nas ważne, to żeby pamiętać, że to nie muszą być naprawdę jakieś wartości ze strony wizja i misja Apple'a czy jakiejś innej wielkiej firmy. To mogą być takie codzienne rzeczy, które czasami są niefajne, brudne, przeszkadzające, takim ogólnym podejściu, ale dla nas akurat są ciekawe i to nam się podoba. Zarąbistą rzecz powiedziałeś, bo to chodzi o to, że to ma być twoje. Nie moje, nie Krzyśka, nie jakichś coachów, nie kogoś z zewnątrz, tylko to ma być twoje. I teraz każdego z nas motywuje co innego. Każdy z nas ma inne cele w życiu, dąży do czegoś innego, ma inną wizję swojej idealnej pracy, tego co by chciał robić, czym się zająć. I to ma być twoje. To jest idealne ćwiczenie teraz na ten okres wakacyjny, kiedy robimy przerwę w publikowaniu odcinków Nerd Management, wracamy po wakacjach, także masz 2 miesiące, bite 2 miesiące na to, żeby się zastanowić, co mnie tak naprawdę w życiu kręci. Przypomnij sobie starą, dobrą polską komedię, no i zadaj sobie jedno zajebiście ważne pytanie, czyli co lubię w życiu robić, a potem zacznij to robić. I jak sobie znajdziesz na to odpowiedź, to zobacz, czy to, co robisz, to jest to, co chcesz robić. Jeżeli to jest to, co chcesz robić i to, co robisz, z czego ci życzę, to dalej już jest prosto, bo wtedy wiesz, co chcesz zrobić i to jest twoje. Jeżeli wiesz, że ty chcesz zrobić to, co chcesz zrobić, niezależnie co to jest, czy to jest poprawienie procesów, czy to jest sprawienie, że twoi ludzie będą szczęśliwi i będą mieli świetne miejsce pracy i będą zadowoleni, i będą się chwalić na prawo i lewo, że oni pracują w tak zarąbistej firmie i w tak zarąbistym zespole, który ty zrobiłeś. Niezależnie od tego, co to jest, jeżeli to jest twoje, i jesteś zdeterminowany, zdeterminowana do tego, żeby to robić, realizować, w tym momencie i twoja praca będzie milsza, przyjemniejsza, nawet w sytuacji kryzysowej, kiedy wszystko wali się na głowę, bo wiesz, po co to robisz, wiesz, że to jest twoje. Także przemyśl sobie przez te wakacje, czy to, co robisz, to jest faktycznie to, co chcesz robić i przemyśl sobie, czy ktoś ci przypadkiem nie wkręcił jakiejś wizji, jakiegoś takiego celu, który nie jest absolutnie twój, którego nie czujesz i który nigdzie ci nie prowadzi i codziennie rano wstajesz i zastanawiasz, kurde, znowu do tej roboty, a może przyjdzie szef i mnie nakręci, zmotywuje, a może wyśle mnie na jakieś szkolenie, a może coś zrobi. A może właśnie nie. Może właśnie pomyśl, czy to jest twoje, co ty chcesz, co cię kręci, co sprawi, że będzie rozpalić tę determinację w działaniu, w takim ciągłym działaniu i wstawaniu rano, niezależnie czy pada, czy świeci słońce, czy wali się na głowę, czy jest hossa i wszystko idzie do góry. To wtedy nie będzie miało znaczenia, także masz 2 miesiące, przemyśl to sobie. Właśnie, Paweł, zadałeś już pracę domową naszym słuchaczom, ale jeszcze na sam koniec moim zdaniem warto dodać ten taki kontekst zespołowy, czyli też pracujesz ze swoimi ludźmi i musisz u nich tę determinację również tworzyć i ważna pułapka właśnie, że oni nie są tacy sami jak ty, to powtarzamy to miliony razy i mi się zdarzało, że byłem w sytuacji tego szefa, ale też byłem w sytuacji, gdy mój przełożony, na przykład szedłem, mówiłem o jakichś problemach, no i ten przełożony już chciał mi je rozwiązywać albo właśnie jakoś przepraszał mnie, czy żałował, czy coś takiego, a ja mówię, nie, no spokojnie, mówię ci, żebyś wiedział, żebyś wiedziała, ale to są fajne rzeczy, mi się to podoba, ja z przyjemnością to rozwiązuję. I podobnie też byłem w sytuacji szefa, że starałem się ochronić osobę, która ze mną pracowała przed czymś, a ta sama mówi, no czekaj, to jest fajne, czemu mi to zabierasz? To jest też ważne, przychodząc na ten kontekst zespołowy, że trzeba dobrze zrozumieć, co jest ważne, co ich inspiruje i co kształtuje tę determinację, żeby to dobrze dostosować. I najfajniej właśnie jak pracujemy z osobami, które lubią inne rzeczy niż ty, bo wtedy można się wymienić, można zrzucić te zadania, czy je wziąć i to jest bardzo dobre. To jest nawet konieczne, bo jeżeli zrobicie sobie zespół swoich klonów, to daleko nie ujedziecie. Właśnie tak to zadziała, że to, co wykolei ciebie, wykolei też ich. A kiedy masz ludzi dobrze ułożonych, znasz ich talenty, znasz ich mocne strony, znasz ich cele, znasz ich dążenia, wiesz po co wstają rano i czego oni chcą, nie czego ty chcesz od nich, ale czego oni tak naprawdę chcą i po co tutaj są, dlaczego pracują tutaj, a nie gdzieś indziej,
to wtedy jest naprawdę świetna sytuacja. Także podsumowując, ważne, żeby zapomnieć o tym, żeby inwestować w motywację czy inspirację, nakręcać się czymś na chwilę, bo długofalowo to nie zadziała. Działacie długofalowo, a długofalowo pomoże tylko i wyłącznie determinacja i wytrwałość oparte na solidnych fundamentach, właśnie takich jak wartości, takich jak marzenia, cele konkretne, które są wasze, nie czyjeś, nie te, które ktoś wam sprzedał i wcisnął, bo będzie fajnie, tylko to, co jest faktycznie wasze i to sprawi, że będzie wam się wstawać rano dużo lepiej, niezależnie od tego, czy pada deszcz, czy świeci słońce, czy wam się chce, czy wam się nie chce, po prostu będziecie robić swoją robotę. To co? Chyba macie fajny temat do przemyślenia na wypoczynek wakacyjny. Życzymy Wam tego, żebyście w te wakacje wypoczęli, naładowali baterię, odsyłamy do odcinka na ten temat. No i oczywiście, żebyście nie przegapili tego, kiedy wracamy we wrześniu tego roku, zapiszcie się na nasz newsletter na stronie nerd.management/newsletter. No i cóż, do zobaczenia po wakacjach. Trzymajcie się. Cześć!